Kod do gry otrzymałem od PlayStation Polska i nie stanowi on gratyfikacji za ten film. Moja opinia oparta jest o ponad 52 godziny gameplayu. Raz na jakiś czas zdarzają się gry, które są tytułami, dla których kupujemy konsolę. Nie zawsze są to gry przełomowe, ale po prostu piekielnie dobrze zrobione, które potrafią wciągnąć na długie godziny. Taki jest God of War Ragnarok. Rewelacyjna gra, którą PlayStation kończy rok i przyznaje, robi to z potężnym przytupem. Kratos powraca i tym razem jego powrót jest naprawdę epicki. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja God of War Ragnarok. Druga część rozpoczyna się kilka lat po wydarzeniach z części pierwszej. Atreus dorósł, a Kratos, cóż, zdziadział. Jednak kolejny raz Spartanin zmuszony jest ponownie podnieść swój topór i ruszyć jeszcze raz do walki. Nie chcę za dużo zdradzać z historii, aby nie spoilerować. Ponownie mamy walkę bogów i to tą największą, jak głosi podtytuł gry. Ale przede wszystkim mamy bardzo rozwinięty wątek relacji ojca z synem. Widać, że przez ostatnie lata nastąpiły poważne zmiany. Atreus nie jest już melepetą i klawiaturą bożą. Chłopak przechodzi bunt nastolatka i nie obawia się postawić Kratosowi. Nie jest świadomy swojej wagi i roli, co tylko utwierdza go w przekonaniu, że jest kimś ważnym. Zmiany nastąpiły też w Kratosie. To nadal mrukliwy gbur, ale boli go to, że Atreus jest coraz mniej od niego zależny i to, że ma coraz mniejszy wpływ na syna, który stara się podejmować własne decyzje. Relacja ojciec-syn to najlepsza rzecz z całej gry. Jasne, jeśli nie chcesz jej śledzić, dostaniesz nadal piekielnie dobrą grę umiejscowioną w mitologii skandynawskiej, ale warto się nad tym pochylić, bo wiele wydarzeń, czy może bardziej sytuacji, mogłem odnieść do swojego życia i mojej relacji z ojcem. Gra też rzuca więcej światła na przeszłość Kratosa w Midgardzie, jego żonę, jak i wzajemne z nią relacje. Choć nie ma tego dużo i twórcy pozostawiają sporo niedopowiedzeń, to widać, że Kratos już dawno temu przestał być jednowymiarową postacią napędzaną gniewem, a stał się bardziej wyrazisty i prawdziwy. Tak czy tak, historia jest okazalsza niż poprzedni autorzy, gdy wspominali, że Ragnarok będzie większy, nie kłamali. Historia jest potężna, znajdziemy tutaj powracających bohaterów, stare miejscówki w zupełnie nowej wersji. Nie brakuje też smaczków dla osób, które ukończyły część pierwszą. Wreszcie mamy bardziej rozbudowany panteon bogów. Pojawia się ich kilku, chociażby znany z trailera Thor, któremu daleko do blond długowłosego marvelowskiego oblicza, bliżej tej wersji skandynawskiej. To niezbyt rozgarnięty rudy Pius i Grubas i szanuję za to, choć spodziewam się, że znajdą się osoby, które będą kręcić nosem, że to nie piękny blondyn z wielkimi mułami. Znajdziemy tutaj momenty wzruszające, wesołe, ale i zmuszające do myślenia. Ragnarok doskonale pokazuje, jak seria ewoluowała z prostej siekaniny do bardzo złożonej historii, nie tylko o walce, ale i o uczuciach i to mi się bardzo podobało. Owszem, poprzednia część też miała takie momenty, ale teraz jest tego więcej i przez to historia staje się bardziej głęboka i wciągająca. Szanuję za obraną drogę narracji, bo była jak najbardziej słuszna. Podobnie jak poprzednio, gra nie jest typową siekaniną, jak to było w 6 pierwszych częściach gry. Autorzy bardzo postawili na rozwiązywanie zagadek i kombinowanie, do czego zaraz wrócę. Przed nami do odwiedzenia jest kilka światów i powiem tak, gra jest ogromna. Pamiętacie największą miejscówkę z części pierwszej? Tutaj takich miejscówek jest kilka. Ta stara też się pojawia, ale przy tych nowych wygląda jak miniatura. Każdy ze światów jest napakowany bossami, zadaniami do wykonania, znajdźkami, a przy tym to wszystko jest tak dobrze zrobione, że nie można się od gry oderwać, a godziny lecą błyskawicznie. Siłą gry jest to, że jest ona wypolerowana do najmniejszego detalu i odczujesz to na każdym kroku. Świetnie zaplanowane wszystkie miejscówki, nie tylko okazałe i piękne, ale przy tym sprytnie pomyślane, pełne skrótów, tajemniczych przejścia, jednak wszystko spina się w jedną całość i do każdej miejscówki możesz śmiało wracać, aby pozbierać, co cię jeszcze ominęło. Widać, ile pracy zostało włożone w opracowanie całej struktury gry i mechanik. Wszystko ma sens i jest na swoim miejscu. Owszem, to są niuanse, ale miejscami kiwałem głową, jak to zostało sprytnie pomyślane. Jeśli chodzi o walkę, tutaj trochę się zmieniło. Kratos nadal posiada powracający topór i oczywiście ostrza, ale i myślę, że nie jest to spoilerem,
w dalszej części dostanie też włócznię Spartiaty, która pojawiła się w serii we wcześniejszych odsłonach. System walki został rozbudowany, nadal będziemy perfekcyjnie blokować, rzucać toporem, aby razić z dala lub ciachać na bliższe odległości. System jest niesamowicie przyjemny i skillowy, ogarnięcie tarczy i uników to podstawa, nie tyle aby pojedynek wygrać, ale aby przeżyć dostatecznie długo, aby pojedynek wygrać. W walce ponownie towarzyszy nam Atreus, wymiennie z innym bohaterem. Rola ich nie zmieniła się aż tak bardzo, nadal pełnią rolę pomocników podczas walki, ale i pomogą rozwiązywać zagadki dzięki specjalnym umiejętnościom. Jednak o radosnym maszowaniu przycisku ataku znanym z pierwszej części możemy zapomnieć, w ten sposób za daleko nie zajedziemy. Blok i uniki z umiejętnymi kontrami dobrze jest opanować jak najszybciej, bo choć gra z początku wydaje się prostsza od poprzedniczki, jeśli chcemy ją zrobić na 100%, to później walki dadzą potężnie w kość. Podobało mi się też to, że każda broń wymaga innej taktyki i podejścia i dobrze sobie wypracować umiejętności walki każdą bronią, bo nie raz i nie dwa przeciwnik będzie wymagał użycia odpowiedniego oręża, aby zdjąć osłonę. Tytuł jest upstrzony niezwykłą ilością bossów i sub-bossów, a pojedynki potrafią podnieść ciśnienie. Sama walka, jak wspomniałem, jest bardziej rozbudowana, również w kwestii elementów RPG-owych. Tutaj w ogóle deweloper trochę odleciał, jest tego tak dużo, że można naprawdę spędzić długi czas w wybieraniu oręża, o tym powiem później. Niemniej, będzie sporo sytuacji, aby sprawdzić nasz skill podczas pojedynków, a do niektórych z nich trzeba będzie wrócić sporo później, gdy nasza postać będzie potężniejsza. Obok walki na niezwykle wysokim poziomie stoi eksploracja. Lokacje jak zwykle potrafią zachwycić rozmachem, ale i niesamowitą ilością detali. Nie sposób nie rozdziawić japy, gdy pierwszy raz wpływamy do miasta krasnoludów, które wygląda jak żywcem wyjęte z jakiegoś filmu na podstawie Tolkiena. Gra potrafi zaskakiwać niemal na każdym kroku. Każda z krain to inny klimat miejscówek, raz będzie to duszna dżungla, innym razem trafimy na burzę piaskową, a jeszcze innym na zimny lodowaty Niflheim. Wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie, to jedne z najlepszych lokacji, jakie w grach widziałem. Tu nie ma miejsca na kopiuj wklej, każda z nich ma unikalny design i widać ile pracy włożono w niemal każde drzewko, które spotkamy na naszej drodze. Tutaj też wspomnę o ciekawym zabiegu. Otóż w którymś momencie mamy możliwość zrobienia opcjonalnego questa. Wydaje się to questem jak kilka poprzednich, jednak jakie było moje zdziwienie, gdy to wydawałoby się proste zadanie, jeszcze raz podkreślę opcjonalne, otwiera przed nami gigantyczną, otwartą miejscówkę, w której można spędzić kilkanaście godzin. Miejscówkę z własnymi bossami, zadaniami pobocznymi, zagadkami, no po prostu miazga. Większe lokacje albo będziemy przemierzać łódką, albo zaprzęgiem z saniami. Tutaj przypominało mi to bardzo Gears 5, ale lokacje są na tyle duże, że było to wręcz niezbędne. Niemniej, twórcy doskonale wiedzą, jak gracza zaskakiwać i nagradzać. No właśnie, zadania poboczne. Tutaj deweloperzy ponownie stanęli na wysokości zadania. Niemal każde z nich to przygoda, która może doprowadzić, że na przykład na środku jeziora wypłynie ogromny stwór, po którym będzie można chodzić i rozwiązywać kolejne zadania. Albo coś doprowadzi cię do jakiegoś ogromnego bossa. Questy poboczne w dużej mierze są niezwykle przyjemne i wręcz obsesyjnie chciałem wszystko na 100% zrobić, aby nic nie stracić. Czasami zadania są rozrzucone na kilka kolejnych światów i dopiero po jakimś dłuższym czasie uda nam się zebrać wszystkie potrzebne elementy. Nie mówię, że wszystkie, ale kilka zadań prowadzi do unikalnych bossów czy lokacji, także twórcy starali się, abyśmy za naszą cierpliwość i lizanie ścian byli nagradzani. No i ciężko ogólnie się oderwać od ich wykonywania, bo gra stara się nas fascynować na każdym kroku. Jeśli chodzi o znajdźki, mamy też tego sporo. Powróciły kruki Odyna, złote skrzynie, gdzie znajdziemy upgrade'y zdrowia i szału. Co jakiś czas dostajemy nowe zadanka, a to zamknąć szczeliny, a to poszukać jakichś jaszczurów czy jeleni. Gra dawkuje nam dobro, abyśmy nie czuli się przytłoczeni, choć wierzcie mi, że poczujecie się przytłoczeni nie raz, bo gra oferuje tyle różnorakich aktywności, że czasami od tego boli głowa. Powróciły wymagające pojedynki. Zamiast Walkirii
Mamy berserków, nad którymi też można się czasami napocić. Każdy ze światów ma dość duży zestaw znajdziek. Do tego część z miejscówek otworzy się, jak zbierzemy odpowiednie narzędzia, co daje lekki posmak Metroidvanii. Będziemy mieli też możliwość na przykład zmiany dnia w noc i odwrotnie, ale tylko w określonych miejscach. Niemniej efekt niemal za każdym razem wygląda genialnie. Niemniej zbieractwo jest niezwykle przyjemne i satysfakcjonujące, bo każda znajdźka często jest okraszona jakimś wysiłkiem z naszej strony i to się chwali. Czasami wykonać zadanie z runami znane z poprzednich części, czasami otworzyć jakieś przejście czy multum innych rozwiązań. Pojawiły się nowe możliwości, to na przykład używanie przez naszych sojuszników specjalnych strzał o określonych właściwościach, dzięki czemu będzie na przykład możliwe stworzenie sekwencyjnych wybuchów czy podpalenia czegoś, do czego fizycznie nie mamy dostępu. Trzeba czasami ostro kombinować, niektóre zagadki potrafią przyprawić o ból głowy, a rozwiązanie okazuje się banalnie proste i było cały czas przed oczami. Oczywiście te najtrudniejsze do otworzenia skrzynie dadzą nam jabłka, które powiększą pasek życia czy pasek szału i przyznam, że nie wiem, jakbym grę skończył, gdybym to wszystko odpuścił, bo każda znajdźka może, ale nie musi dopakować naszego bohatera lepszym orężem czy unikalnymi materiałami do upgrade'u zbroi czy broni. Powróciły oczywiście wyzwania, które są od pierwszej części cyklu. Ponownie wykonujemy je w Muspelheim i ponownie podczas niektórych z nich może zalać człowieka krew. Niektóre wydają się wręcz niemożliwe do przejścia, ale spokojnie. Jestem żywym świadectwem tego, że się da. God of War Ragnarok ma bardzo mocno rozbudowane elementy RPG i tutaj twórcy zaszaleli na całego. Możliwości rozbudowy oręża i postaci jest od groma. Każdy dostępny oręż możemy upgrade'ować na wyższy poziom, ale wymagany jest do tego bardzo rzadki składnik, więc to potrwa, zanim nasz topór czy ostrza będą na najwyższym poziomie. Każda broń może też mieć dodatkowe perki, które też można jeszcze ulepszać. Możemy stworzyć lub znaleźć elementy zbroi. Te również można ulepszać. Każda ma inne statystyki i czasami przekopanie się przez to wszystko chwilę zajmuje. Mamy specjalny amulet, który może pomieścić do 10 run. Tych znajdziemy od groma. Każda runa daje inne statystyki, więc i tutaj trochę spędzimy czasu, aby to ogarnąć. Jest kilka trybów szału, z których każdy również można ulepszać. Wreszcie mamy drzewka rozwoju dla Kratosa i naszego sojusznika. Z tym, że Kratos ma 3 drzewka, a sojusznik 1, ale to jeszcze nie koniec. Wykonując mistrzostwo danych ciosów i uzyskując ich złotą rangę za częste korzystanie, otwiera się do danej perki dodatkowa możliwość przypisania jednego z kilku modyfikatorów. Jest grubo i byłem mocno zaskoczony, jak rozbudowano te elementy w takiej grze jak God of War. No dobrze, a czy jest coś, co mi się nie podobało? Tak, gra od czasu do czasu daje nam pograć Atreusem. Niestety te sekwencje, czasami dość długie, nie wypadły najlepiej. System walki nie jest zły, ale strzelanie z łuku i walka wręcz jakoś mi nie podpasowała i w momentach, jak perspektywa przechodziła na Atreusa, przewracałem oczami. Ale ten zabieg jest ważny i rozumiem jego cel, jednak no cóż, były to w mojej opinii najsłabsze momenty całości, choć i tutaj zdarzają się fajne akcje jak bijatyka w tawernie w Asgardzie. Niemniej, Atreus to nie Kratos i widać, że choć twórcom przyświecała dobra myśl, aby spróbować czegoś nowego, no cóż, powtórzę jeszcze raz, Atreus to nie Kratos. Ukończenie gry zajęło mi około 45 godzin, ale potem spędziłem kolejne 7 w endgame'ie. Możliwe, że w końcowym rozrachunku dobiłbym do 55 godzin. Niestety już szkoda mi było czasu na ogarnięcie 2 kruków Odyna, które były tak sprytnie ukryte, że spędziłem sporo czasu na ich szukaniu. Niemniej, ukończyłem grę na około 97% i pewnie do 100% dobiję, także jak na singlowy tytuł, który oferuje tyle dobra, to wyśmienity wynik. W zasadzie przez cały czas nie czułem znużenia. No może małe przy graniu Atreusem. Poza tym gra nie miała najmniejszych problemów, aby trzymać mnie przy konsoli przez kilkadziesiąt godzin, nawet kosztem wyrzeczenia się grania w inne nowości.
Nie będzie chyba tajemnicą, że w kwestii oprawy God of War Ragnarok wymiata. Już pierwsza część zawiesiła poprzeczkę bardzo wysoko, ale Ragnarok ją jeszcze podwyższył. Lokacje, wygląd bohaterów to najwyższa półka wykonania. Gra działa w trybie jakościowym, w którym próbowałem w początku trochę grać, ale 30 klatek na taki tytuł jest zdecydowanie niewystarczające. Można grać w trybie wydajnościowym w 60 klatkach, ale i uruchomić tryb 120 klatek na sekundę. Zadziwiające, że przy takiej oprawie gra śmiga w tych 60 klatkach na sekundę. Widoczki, jakie serwuje nam deweloper, są świetne. Nie raz i nie dwa przystawałem podziwiać ilość detali, złożoność obiektów, jakie pojawiały się na scenie. Jednak przyznam, że nawet najpiękniejsza oprawa powszednieje. God of War nie jest tutaj wyjątkiem. Gra co prawda stara się nas zaskakiwać czymś nowym, ale po jakimś czasie już przestaje to wszystko robić wrażenie. Niemniej, oczekujcie rewelacyjnych lokacji, pewnie najładniejszych, jakie powstały do tej pory w grach. Podobnie jak poprzednio, gra używa kamery stylizowanej na filmowanie z ręki. Ponownie całość jest ukazana z jednego ujęcia kamery. W pierwszej części robiło to spore wrażenie i robi to i dzisiaj. Kamerzysta czasami opuszcza Kratosa i towarzyszy innemu bohaterowi w jego zadaniu. Niemniej nie znajdziemy tutaj ani jednego cięcia. Ba, nawet osobom, którym przeszkadzał charakterystyczny ruch kamery z ręki, mogą to wyłączyć w opcjach i mieć bardzo płynny pokaz. Jeśli chodzi o dźwięk, cóż, jest pełne spolszczenie z dubbingiem i w formie tekstowej, ale ja ponownie wolałem grać po angielsku. W grze nie usłyszymy już za często kultowego chłopcze, jednak wokal Mike'a Judge'a nadal robi robotę i wpasował się w Kratosa idealnie. Dużo dobrego można o God of War Ragnarok powiedzieć. Gra może nie jest rewolucją, bo taką była część poprzednia, ale ewolucją, ale w tą dobrą stronę. Zadziwiające, ile pracy włożono w to, aby gra była tak przyjemna w obcowaniu. Każde zadanie, każdy boss jest przemyślany. Jeśli chodzi o wybór gry roku, pojedynek będzie oczywisty. Elden Ring albo Ragnarok. Ja stawiam na Ragnarok. Dawno nie grałem w nic tak dobrego i dopieszczonego. To gra, za którą kochamy te pudełka pod naszymi telewizorami. Piękna, głęboka historia, piękna oprawa, świetny system walki. Dla każdego posiadacza konsoli PlayStation absolutny must play pod każdym względem, bo takie gry zdarzają się niezwykle rzadko. Domknięcie dylogii skandynawskiej daje nadzieję na rozpoczęcie nowej. Mam nadzieję, że Kratos jeszcze powróci. Oby więcej takich gier. Życzę tego sobie i wam. Studio Santa Monica nigdy nas nie zawiodło i tym razem też tego nie zrobiło. Ragnarok to moja gra roku. Tak jak zakładałem od początku. Zagrajcie, bo warto. Z całego serca polecam. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz recenzję poprzedniej części gry.